Kochani, witam. Czy w Australii jest bezpiecznie? Czy w Australii są naprawdę jakieś zagrożenia? Czy tutaj w zachodniej Australii, w Perth, możemy narazić się na jakieś niebezpieczeństwo? Pytań jest mnóstwo. W internecie naprawdę jest dużo informacji o tym, że Australia jest bardzo niebezpiecznym krajem. Sorry, kochani, jadę do pracy, więc chciałam Wam na szybciutko się po prostu nagrać z dnia codziennego, jak to przy daily vlogach. Powiem Wam tak, nie słyszałam, czy są niebezpieczeństwa. Oczywiście, że są. To nie jest tak, że ich nie ma. Na całym świecie są niebezpieczeństwa. Tak samo jest w Australii. Australia różni się gatunkami zwierząt, gatunkami roślin. Jeżeli je użyjecie, jeżeli spotkacie na swojej drodze niebezpieczne zwierzęta, no to wiadomo, że lepiej się wycofać, nie ingerować. Rośliny również nie znamy, nie próbujemy, nie wiemy, co to jest. Jest dużo roślin trujących tutaj, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu. Lokalni oczywiście wiedzą, które można jeść, co można jeść, do czego co można stosować. Tak samo mają różne inne zioła niż my w Polsce. Ale czy to jest ogólnie w cywilizowanym miejscu, takim jak w mieście siedzicie, czy w Sydney, czy w Melbourne, gdzieś na obrzeżach, nic złego się tutaj nie dzieje. Jedynym dużym zagrożeniem są tutaj pożary, na przykład w zachodniej Australii. To jest naturalne zjawisko. Pożary są tu naturalnym zjawiskiem, dlatego że już niejednokrotnie wspominałam, że eukaliptusy mają swoje olejki eteryczne i prowadzą do samozapłonu. Więc, kochani, nie można generalizować, że Australia jest niebezpiecznym krajem. Co chodzi o przestępczość, również w Australii, jak wszędzie, są miejsca, do których lepiej się nie zbliżać. Ale czy tutaj w zachodniej Australii ja nie spotkałam? Naprawdę nie spotkałam miejsca, gdzie mogłoby być niebezpiecznie i o każdej porze dnia i nocy. No wiadomo, jak szukamy guza, to go znajdziemy, to prędzej czy później go znajdziemy. Ale jeżeli funkcjonujemy w normalnych godzinach i jeździmy na imprezę w normalnych godzinach i nie szukamy guza, to go nie znajdziemy. Bo tak naprawdę nie można powiedzieć. Oczywiście są tutaj też różne zabijaki i różne niebezpieczne rzeczy też się dzieją. Zawsze są dobrzy i źli ludzie. Wszędzie możemy ich spotkać. Tak samo tu w Australii. Ale generalizując, Australia jest bezpiecznym krajem. Przynajmniej tutaj w zachodniej Australii. Ja nie mówię o innych stanach, dlatego że nie mieszkam tam, nie wiem jak jest, a to co piszą w internecie, no to jest różne. Jedni mówią, jedni chwalą, jedni negują, więc nie będę się wypowiadać. Natomiast jak długo mieszkam i są też aborygeni i są ludzie, którzy można powiedzieć, że są lekko bezdomni, nic złego się nie dzieje. Naprawdę. Są organizacje, które dbają o tych ludzi. Wiadomo, każdy ma swoją historię. Ogólnie zachodnia Australia jest bezpiecznym krajem do życia. Ale zachodnia Australia, jeżeli przyjeżdżacie tutaj do zachodniej Australii, nie wiem jak jest w innych stanach, myślę, że również. Byłam w dwóch, byłam w Tasmanii, byłam w Cairns. To jest dokładnie tak samo jak w zachodniej Australii. Problem z internetem. Problem jest w dzisiejszych czasach, gdzie internet jest pożywką po prostu dnia codziennego i jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że mamy sieć i o każdej porze dnia i nocy możemy się skontaktować z drugim człowiekiem. No tu w Australii musielibyście uważać, bez względu jaką kartę SIM byście nie mieli. Tutaj jest inna infrastruktura. Tu jej po prostu nie ma. W obrębie tutaj centrum jest wszystko w porządku. Nie ma, można powiedzieć, problemu. Nie jest to jakiś super, mega internet, ale jest i nie ma większych problemów. Natomiast jeżeli wyjedziecie 100 km od miejscowości i tak samo jest w Tasmanii, tak samo jest w Cairns, bo dokładnie żeśmy wyjeżdżali poza rejon, można powiedzieć, centrum, od 100 km po prostu już nie było zasięgu. Mówię, jest to uciążliwe ze względu na to, że
jesteśmy przyzwyczajeni już do takiego, powiedzmy, dobrobytu internetowego i chcielibyśmy, żeby to hulało wszędzie. Infrastruktura tutaj w Australii niestety na to nie pozwala. Tak tu jest i musicie się na to przygotować. I osoby, które na przykład wynajmują camper van czy karawan na wyjazd tutaj, bukują sobie na przykład wyjazd dwutygodniowy gdzieś na, nie wiem, na wschód, na zachód, na północ, muszą liczyć się z tym, że mogą mieć duże problemy, co chodzi o właśnie internet. A to prowadzi również do niebezpieczeństw. No niestety, bo nie możemy się skontaktować. Jednym bardzo dobrym przywilejem tutaj w Australii jest to, że ludzie, którzy Was mijają i zobaczą Was, że zdarzają się rzadko, czasami przez cały dzień może nic nie przejechać, ale jak już ktoś przejedzie, a zobaczą, że stoicie na poboczu, każdy się zatrzyma i zapyta się, czy nie pomóc. Tu nie ma takiej znieczulicy, jak w innych krajach, że każdy przejdzie obok. Nie, właśnie tu w Australii jest to, że ludzie bardzo chętnie i z dobrego serca chcą pomóc. I to nie jest, że za jakąś opłatą. Jeżeli coś się dzieje, albo pomogą, albo wezwą pomoc, jeżeli dojadą do jakiejś miejscowości, gdzie będzie na przykład zasięg, albo jakieś służby, które mogą pomóc. Więc tu w Australii pod tym kątem powiem Wam, a spotkałam się niejednokrotnie, czasami wyjeżdżamy na kamp z mężem i widzimy, jak ludzie reagują, jak się zachowują na drogach, jak to wygląda w praktyce, bo to nie jest tylko książkowe. Mogę to powiedzieć na swoim własnym doświadczeniu, że właśnie Australijczycy bardzo chętnie się zatrzymują, jeżeli widzą, że potrzebujecie pomocy. Czy można trafić na kogoś złego? Oczywiście, że można. Jak wszędzie. Jak wszędzie, wszędzie są ludzie i ludziska i jest taka możliwość. Natomiast, no tak jak mówię, niebezpieczeństwa zawsze są i będą wszędzie. Wyglądają one troszeczkę inaczej. Następnym takim niebezpieczeństwem tutaj w Australii jest wyjazd poza centrum po zachodzie słońca. To jest następne niebezpieczeństwo, na które osoby, które przyjeżdżają do Australii, myślą, że mogą wszystko. Nie, kochani, jeżeli wyjeżdżacie poza centrum, musicie uważać na niebezpieczeństwo, jakimi są kangury. Kangury albo bydło, czyli krowy. Kangury, krowy, imią. Te zwierzęta zaczynają żerować po zachodzie słońca. Jeżeli jesteście poza granicami centrum, powiedzmy 100 km od Perth, to możecie się natknąć właśnie na grupę kangurów, na bydło, które może Wam wyskoczyć po prostu na drogę i zrobić duży damage, zrobić duże szkody, prowadzić do wypadku. A to jest jedno z takich niebezpieczeństw, które ludzie sobie nie zdają sprawy, przyjeżdżając na urlop czy turystycznie tutaj oglądając Australię, chcą jak najwięcej zobaczyć, a są w dzikich terenach, czyli poza obrębem centrum, no może to doprowadzić właśnie do nieszczęść. I to jest właśnie jedno z wielkich niebezpieczeństw. W 2018 chyba byliśmy w Karadżini, to jest 1000 ponad kilometrów od Perth. Jechaliśmy karawanem. Na kilka dni chcieliśmy zobaczyć kaniony, potem Wam tutaj pokażę zdjęcia, jak to wyglądało. Mam tylko zdjęcia, nie mam filmiku, bo wtedy jeszcze nie nakręcałam, ale Karadżini, kaniony, piękne miejsce, dzika przyroda, wszystko naturalne, coś pięknego do zobaczenia. Bardzo polecam, ale do czego zmierzam o niebezpieczeństwach? Właśnie w tych kanionach też musicie zwracać uwagę, w jakich porach jeździcie, albo chcecie to odwiedzić, bo to też doprowadza Was do niebezpieczeństwa. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam jak jest pora deszczowa, te kaniony zalewa. I zdarzyło się, słyszałam tam właśnie, lokalni opowiadali, że właśnie turyści nie słuchają, nie oglądają, nie sprawdzają, nie robią research, czyli co się może wydarzyć. No i poszli turyści do kanionu. I co się okazało? Przyszła pora deszczowa, zaczęło padać, kaniony zaczęły się w bardzo szybkim tempie napełniać. No i niestety ludzie giną, więc mówię,
nierozsądek ludzka. To nie jest to, że nie ma o tym informacji, są, tylko po prostu zrobić, sprawdzić, czy na pewno w tym czasie nie ma po prostu jakichś niebezpieczeństw dla człowieka. Zwierzęta, natura sobie radzi z tym świetnie, natomiast ludzie są czasami nierozsądni. I mieliśmy jakąś sytuację, żeśmy zwiedzali te Karadzini, wchodziliśmy w różne kaniony, różne wodospady, różne takie okienka wodne. Piękne miejsce, naprawdę, ja mówię, zaraz Wam pokażę właśnie te miejsca. Mówię, zdjęcia, to są tylko zdjęcia, bo nie mam filmików. Co chodzi o węże, bo węże też tak wszyscy tak trąbią, że w tej Australii te pająki, te węże i rekiny to zabijają po prostu na dniu. Nieprawda, nie jest tak. Nie jest tak. Węże oczywiście są, żmije i różne cuda, ale to tak jak w Polsce. W Polsce też mamy węże, mamy pająki, jedne są bardziej jadowite, jedne mniej. Nie ma tak, że od razu umrzecie potem. Po prostu, jeżeli widzicie żmiję, to tak właśnie w ramach tej Karadzini, koło mojej buzi wygrzewał się wąż na skale. I ja go przeszłam i nawet go nie widziałam. Mąż szedł mój za mną i mówi: nie chciałem ci nic mówić, ale właśnie minęłaś węża. Ja mówię: jak minęłam węża? Co ty mówisz do mnie? A ja bardzo nie lubię gadziny. Bardzo. Wszelkich pająków, żab, takich rzeczy, płazów, gadów. To nie dla mnie. Ale przeszłam po prostu obok. Ten wąż się opalał. On nie uciekał, ale w większości węży, jeżeli słyszą chodzenie człowieka, to one uciekają, nie my. Chyba że jak to się mówi, staniemy na ogon, to wtedy się broni jak każdy. Jest to instynkt i temu nie jesteśmy w stanie zaradzić. Instynkt mówi jedno, trzeba się bronić. Ale tak samo mówimy o krokodylach czy o rekinach. Na przykład w Cairns było bardzo dużo miejsc, gdzie pisało, że można spotkać krokodyla. Były plaże do tego dostosowane, że tu możecie spotkać. Było naprawdę opisane. Pokażę Wam, jakie są napisy. Też Wam tutaj pokażę zdjęcie. Właśnie jak w Cairns było, że wszędzie są krokodyle. Albo jellyfish, czyli że są meduzy, że mogą Was poparzyć, że są parzące. Niektóre są śmiertelne również. Tu w zachodniej Australii raczej tak nie ma, ale na wschodnich Stanach, bo to jest tam dużo, dużo cieplej niż tutaj, często można spotkać i wszędzie są po prostu są informacje, że proszę tutaj nie wchodzić, bo możecie napotkać albo na krokodyla, albo w oceanie na rekina, albo na właśnie meduzę. Rekin jest bardzo też niebezpieczny, ale też rekin przypływa w danych godzinach. On przypływa na żerowisko w porannych godzinach albo wieczornych. Rzadko się zdarza, żeby to było w ciągu dnia. Mówię, ludzie muszą czytać, muszą wiedzieć. Tak samo jak jest niebezpieczne słońce tutaj. Jest niebezpieczne. Ale jeżeli będziecie się dostosowywać do godzin, idziecie na plażę w godzinach porannych albo popołudniowych, to wtedy Wam już nic nie grozi, ale jak pójdziecie w południe od tam 11 do 2 czy do 3 po południu, to się spalicie na węgiel. To macie bąble na 100%. Więc rozsądek, ja myślę, że rozsądek. Czy to jest niebezpieczeństwo? Tak, one tutaj są, ale jeżeli przylatujecie do takiego kraju, dowiedźcie się, co Was może czekać. Czy jest niebezpiecznie na drogach? Nie, Australijczycy jeżdżą bardzo, można powiedzieć, na europejskie standardy jeżdżą bardzo wolno. Są bardzo grzeczni na drodze. W większości oczywiście zdarzają się różni po drodze, ale w większości Australijczyków jeździ przepisowo. Jest tutaj dopuszczalne wypicie lampki wina, jedno piwo, do momentu, jeżeli nic się nie wydarzy. Jeżeli będziecie mieli wypadek, to niestety ta lampka wina, czy to jedno piwo Wam może narobić kłopotów.
niby jest dopuszczalne i to wszyscy preferują, się stosują do momentu, kiedy się nic nie wydarzy. Jeżeli będziecie pod wpływem jakimkolwiek alkoholu czy innych substancji, jeżeli jest jakiś wypadek, no wtedy insurance, czyli ubezpieczenie, no może odmówić. Wiem, mój znajomy taką miał sytuację i był duży problem, co chodzi właśnie o takie używki. Dobra, kochani, dojechałam do pracy. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Porozmawiamy. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Czy te niebezpieczeństwa też Was tak przerażają? W tej Australii nie jest tak źle. Żyję już prawie 18 lat i jest wszystko w porządku. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia. Buźka. Bye.